Cześć, z tej strony Filip Krawiec. W dzisiejszym odcinku, tak jak wam obiecałem, opowiem wam, jak zaczęła się moja przygoda z produkcją muzyki. Postaram się w miarę zgrabnie opowiedzieć wam całą drogę, jaką przeszedłem do stanu aktualnego. Podzielę się z wami też niektórymi utworami, które powstały przez ten okres. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało u mnie, zapraszam do oglądania. Jak chyba u większości osób z mojego rocznika lub starszych, cała zabawa zaczęła się w programie EJ. Natomiast około roku 2007 do moich rąk wpadło FL Studio, które pokazał mi mój kuzyn. Szybko złapałem zajawę na robienie muzy, natomiast kompletnie nie myślałem, że będę robił to w przyszłości. Ale moja pasja zaczęła się bardzo szybko rozwijać i pierwszym bodźcem do robienia muzy na poważnie było wygranie konkursu organizowanego przez portal globaltrends.pl. Portal dziś już nie istnieje, natomiast właśnie muzyka trance była gatunkiem, który marzyłem robić. Konkurs polegał na remiksie kawałka Super 8 and Tap Suru. Z tego co pamiętam, zgłoszenia były oceniane przez Angwila Project, czyli przez braci Dziewulskich. Braci Dziewulskich, z których dzisiaj została tylko połowa i jest to Skytech. Zdecydowanie byli oni motorem napędowym dla mnie, młodego. Wygrałem ten konkurs, dostałem potężnego kopniaka motywacji i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co bym robił w życiu, gdyby właśnie nie ten jeden mały szczegół na początku mojej kariery. Między rokiem 2009 a 2010 tworzę swój pierwszy projekt, pierwszy alias Paul Hind i zaczynam produkować swoje pierwsze kawałki. Udało mi się nawet odnaleźć mój MySpace, który wtedy dominował wśród producentów. Aż się łezka wokół kręci, jak na to patrzę. Ostatnie logowanie, początek roku 2009. Utwory takie jak Cold Again czy Skandynawia. Niesamowite jest teraz tego słuchać, pojawia się mnóstwo wspomnień. W tych pięknych czasach poznaję też mojego muzycznego przyjaciela Karola, pseudonim High Five, z którym do dziś się przyjaźnimy i razem pracujemy. Największą przeszkodą u mnie była szkoła, rodzice, którym musisz udowodnić, że to co robisz to twoja pasja, że chcesz to robić przez całe życie. Zawalałem bardzo dużo rzeczy, w tym szkołę. Byłem totalnie zafiksowany na robienie muzy i doskonalenie się w tym kierunku. Niestety około roku 2011 moja pasja zanika. Pamiętam, że przestałem wierzyć w swoją muzę, wierzyć w swoje projekty, przestałem wierzyć w swoje umiejętności. Zaczęło się masowe chomikowanie projektów, strach przed wydaniem kawałka, strach przed opinią innych. Pamiętam, że miałem też olbrzymi miszmasz w głowie, jaki gatunek ja chcę w końcu robić, podobały mi się wszystkie, a ja myślałem, że trzeba skupić się tylko na jednym, jako artysta. No i do roku 2013 można powiedzieć, że wegetuję. Natomiast przychodzi taki moment, że próbuję swoich sił jeszcze raz, analizuję swoje poprzednie kawałki, analizuję swoje priorytety, powstaje alias Aiden Lewis, nie mam pojęcia dlaczego Aiden Lewis, i ponownie biorę się za produkcję na poważnie. W jeden wieczór robię remix utworu Embrace od artysty Goldroom. Wrzucam na SoundCloud i dosłownie po tygodniu kontaktuje się ze mną sam Goldroom. Pamiętam, że jego numer 15 był wtedy bardzo popularny na kanale Majestic Casual, więc kolejny raz poczułem mega kopa do działania. Goldroom promuje mój remix, ja wysyłam mu wszystkie chyba projekty, jakie miałem na dysku, dzięki czemu on kontaktuje mnie z wokalistą ze Stanów Zjednoczonych, z Kunsim, który na drugi dzień wysyła mi gotowe wokale do jednego z moich projektów. Wokale są w jednej ścieżce, wrzuciłem tą ścieżkę tak, jak mi wysłał pod projekt, wyrenderowałem i tak powstał Let's Go. Tak powstaje Let Go, mój pierwszy poważny utwór, mój pierwszy utwór z wokalistą i to jeszcze z zagranicy. Mój kolega Dawid pomaga mi w rozesłaniu tego do różnych labeli. Postanowiliśmy, że chcemy wydać to w Polsce i już po tygodniu od wysłania maili wybieraliśmy między wytwórniami, z czego dwie to było Magic Records, z tego co pamiętam, i Sony Music Polska. Udało nam się nakręcić klip. Dogadaliśmy się z Sony, kawałek został wydany, nawet był w propozycjach do gorącej 20 w Radio SK. Pamiętam, że wstydziłem się wysyłać linki po znajomych, żeby głosowali na to. Miałem takie bardzo dziwne, zamknięte podejście. Było też zaproszenie do Teleekspresu w ramach promocji tego kawałka. Miałem tam wywiad, puszczali tam teledysk. Niestety nie mogę znaleźć tego w archiwum TVP. Natomiast wiem, że to było i zawsze była to fajna pamiątka, żeby komuś pokazać. Dzisiaj no już niestety tego nie posiadam. Może skontaktuję się z nimi jakoś i odzyskam to nagranie, to wam pokażę. No i co, niestety pod naciskiem na kolejne numery znowu przegrałem sam ze sobą. Nie potrafiłem dostarczyć niczego nowego. Nic mi się nie podobało, co produkowałem. Nie mogłem osiągnąć jakby tego levelu, który czułem, że zrobiłem w kawałku Let Go. Dlatego znów stoję w miejscu i jestem w cieniu swojej poprzedniej piosenki, jedynej piosenki. W międzyczasie razem z Karolem, z moim przyjacielem, tworzymy sklep
Killion Samples, w którym tworzymy sample, drum kity, construction kity. Mamy taką swoją firmę z samplami. Oczywiście podejmuję się normalnej pracy, ale z tęsknoty za produkcją wytrwam w takiej pracy nie więcej niż miesiąc. Cały czas myślę o muzie, cały czas nie mogę sobie wybaczyć, że przegrywam tylko ze sobą w tym momencie. Dlatego znów biorę się w garść i w roku 2016 powstaje utwór Something Good, po którym kontaktuje się ze mną taka postać jak White Kid. Też jego numer był bardzo wiralowy kiedyś. Proponuje mi on wydanie u siebie w labelu. Numer ląduje też na kanale Futurism, kolejny raz zaszczepiając we mnie wiarę i nadzieję i chęci do produkcji. Następnie powstają różne remixy, które lądują też na tym kanale. Oraz zaczęły się jakieś takie małe grania po klubach. Najfajniejsze jakie miałem to chyba było granie w Prozaku w Krakowie. W międzyczasie wydaję jakieś mniejsze remiksy czy produkcje. Na przykład remix dla Julki Wieniawy. Ja nie wiem, co mi jest. Remix dla DJ-a Frodo i Polskiego. Nowy pasek, same bloki, off-white'y na moje nogi. Nowa torba, same bloki, szybki hajs, duże kroki. Około roku 2019 realizuję jeden ze swoich największych projektów, bardzo ważny dla mnie projekt. Komponuję soundtrack do gry Land of War. Naprawdę masa pracy, potu i łez przy tym soundtracku. Głos do tej gry podkładał Grucha, czyli pan Mirosław Zbrojewicz, legenda polskiego kina. Też byłem mega zajarany, że mogę się tym zająć, że ktoś zaufał mi w ogóle. Nigdy wcześniej nie robiłem do żadnej gry muzy, a oni zaufali mi tylko z demek, które wysyłałem im notorycznie na maila. Pamiętam, że to był jeden chyba z najszczęśliwszych dni w moim życiu, jak miałem przed sobą wizję produkowania muzy do gry. Uwielbiam komponować do obrazków, do filmów, do gier, gdzie twoja kreatywność jest też uzależniona od tego, co się dzieje na obrazie. Jest to naprawdę wspaniałe móc samemu stworzyć klimat muzyczny pod coś, co już istnieje. No to jest fenomenalna rzecz, naprawdę. Zresztą na pewno na tym kanale pokażę wam jeszcze, jak ja produkuję muzykę orkiestralną, filmową. No i nadchodzi rok 2020. Karol kontaktuje się z firmą Producer Loops, na której my sprzedajemy nasze sample, a oni oferują nam współpracę. Razem z Karolem zaczynamy produkować pod szyldem Producer Loops i wchodzimy na etap robienia ogromnej ilości muzyki. Tworzymy masę construction kitów, które są do dziś dostępne w FL Cloud. No i od tamtej pory produkuję dosłownie parę produkcji, na przykład Pinokio dla Dziarmy. Na głośnikach Pop Smoke. Każdy tutaj liże sobie dupę, ale to nie YouPorn. Ciągle mi zazdroszczą. Czy Detroit. Rozmów donikąd, znam wiele. Zawróćmy, za późno nie jest. Ale większość swojego czasu spędzam na tworzeniu sampli. Naprawdę nieoceniony jest wkład pracowania nad samplami, w to jak się rozwinąłem, w to jak zacząłem inaczej produkować, jak zacząłem dużo produkować, zacząłem się uczyć wielu nowych rzeczy. Jest rok 2025 i rozpoczynam kolejny, odświeżający głowę etap w moim życiu, czyli mój kanał i chęć podzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem razem z wami. Sam jestem ciekawy, co przyniesie czas, to przyniesie ten kanał, jak rozwinie się ten kanał, może ile upadków i zwątpienia jeszcze przede mną. Pamiętajcie, że warto wierzyć w siebie, w swoje marzenia, w swoje pasje. Choć nie jest łatwo, to naprawdę nigdy nie patrzeć na opinie innych, na te negatywne opinie. Jeżeli czujesz, że chcesz coś w życiu robić, to działaj, rób to. Tak to wyglądało. Napiszcie w komentarzach, na jakim etapie wy jesteście. Jestem ciekawy, jak wielu z was przechodzi lub przechodziło podobne rozterki. Jednocześnie bardzo wam dziękuję, że jesteście ze mną, że pomagacie mi rozwijać mój kanał. Z czasem na pewno opowiem wam o wiele więcej, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli podoba wam się to, co robię, to łapeczki w górę, subskrypcje, komentujcie i do zobaczenia. Cześć!